Coraz częściej widać gołym okiem trudności w utrzymaniu sklepu stacjonarnego, coraz wyższe podatki oraz koszty utrzymania firmy związane z wysokimi składkami ZUS, z wysokimi rachunkami za prąd, gaz, czy w końcu niemało przecież dzierżawą lokalu, wiążą się z tym, że wielu właścicieli sklepów stacjonarnych rezygnuje z posiadania fizycznego sklepu i przerzuca się do internetu lub w najgorszym wypadku zamyka zupełnie swoją działalność gospodarczą. Tym, którzy są ciekawi, jak zacząć sprzedawać w internecie, nie posiadając własnego wkładu finansowego, podpowiem na swoim przykładzie, jak ja to robię i co musiałem zrobić, żeby sprzedawać towary w internecie. Witam serdecznie i zapraszam do oglądania. Przedsiębiorcą jestem od wielu lat i obserwuję niepokojący trend na rynku kupieckim. Wiele firm w galeriach handlowych w ostatnim czasie zamyka swoje sklepy. Wiele też marek znika nawet całkowicie z rynku. Z małymi sklepami jest podobnie, albo szukają tańszych lokali pod działalność, albo redukują koszty w inny sposób, aby w ogóle utrzymać sklep stacjonarny. Z moich obserwacji wynika, że przy obecnie rosnących rachunkach i podatkach w przeciągu 3 do 5 lat z ulic zniknie niestety większa część sklepów, jakie znamy. Oczywiście duże molochy i korporacyjne markety, które jadą po małych sklepach jak walcem po sianie, poradzą sobie z dużymi dzierżawami i wysokimi podatkami. Alternatywnym rozwiązaniem utrzymania sklepu dla małej i mikrofirmy jest sprzedaż w internecie. W takim przypadku nie musimy posiadać fizycznego lokalu, nie musimy płacić również dzierżawy i wysokich rachunków za media. Dla kogoś minusem może być brak fizycznego kontaktu z klientem, dla kogoś innego może być tu dużym plusem, bo przecież pracuje w domu. Sklep internetowy, jeśli jest nieduży, można prowadzić samemu i nie ma potrzeby zatrudniać dodatkowych pracowników. Przy kilku zamówieniach dziennie i kilkudziesięciu w tygodniu jesteśmy w stanie sami to ogarnąć. Oczywiście od Was zależy, czy chcecie robić to sami, czy mieć pomocnika. Dla redukcji kosztów proponowałbym na początek wszystkim zajmować się osobiście, żeby lepiej poznać funkcjonowanie takiego sklepu. Poznacie wtedy, jak działają zamówienia, wysyłki, generowanie dokumentów sprzedaży, importowanie i aktualizowanie towarów, aktualizacja sklepu oraz wiele innych rzeczy. No dobra, powiedziałem Wam, że aby zredukować koszty prowadzenia sklepu stacjonarnego, można otworzyć sklep internetowy i to jest po części jedno z rozwiązań, które tu omówię. Ale co dalej? Nasuwa się pytanie, skąd brać towar i jak sprzedawać. Sprzedawać w internecie możemy na dwa sposoby. Pierwszy, korzystając z popularnych portali ogłoszeniowych typu OLX czy Allegro lub jakiekolwiek inne, lub drugi sposób, otworzyć własny sklep internetowy i sprzedawać na zasadzie dropshippingu. Co to jest dropshipping? O tym za chwileczkę. Większość raczej umie korzystać z portali ogłoszeniowych, jakie wymieniłem przed momentem, więc pominę wątek dodawania tam ogłoszeń. Obowiązkowo należy wspomnieć, że korzystanie z tych portali jest płatne i musicie wziąć to pod uwagę, naliczając marżę swojego towaru, żeby potem się nie okazało, że cały zarobek przy małej marży oddacie jako prowizję dla jakiegoś portalu ogłoszeniowego. Drugim sposobem sprzedawania w internecie jest posiadanie oczywiście własnego sklepu internetowego i na tym skupię się najbardziej. Omówię zatem kwestię oprogramowania, na jakim można otworzyć sklep internetowy. Lista oprogramowania, na jakim możemy zainstalować nasz sklep, jest długa, a najbardziej popularne z nich to PrestaShop, Sote, Shopper, ShopGold, WooCommerce, Shopify, Shopware, ClickShop i wiele innych. Przy wyborze oprogramowania do Waszego sklepu zwróćcie uwagę, czy jest darmowe, czy płatne. Ja swój sklep internetowy, na którym prowadzę sprzedaż sprzętu komputerowego, oparłem o darmową wersję oprogramowania PrestaShop i do tej pory sprawuje się poprawnie. Sklep działa stabilnie i jest praktycznie bezobsługowy. Sklep pobiera regularnie aktualizacje, więc mam zawsze najnowszą wersję sklepu na swoim serwerze. Do poprawnego działania Waszego sklepu internetowego potrzebny będzie wykupiony serwer hostingowy, na którym będzie pracować oprogramowanie Waszego sklepu. Koszt miesięczny dedykowanego hostingu w zależności ile planujecie mieć produktów na sklepie, to kwota około średnio 250 zł na miesiąc przy 40 000 produktów w Waszym sklepie. Pamiętajcie, że każdy produkt musi mieć zdjęcia, które zajmują określoną ilość miejsca na serwerze i to właśnie składowanie tych zdjęć zabiera najwięcej miejsca i wpływa na miesięczny koszt Waszego serwera. Przypuśćmy, że mamy już serwer i zainstalowane oprogramowanie sklepu. Co dalej? Rzecz jasna, musimy mieć towar. Decydując się na sprzedaż internetową, część sklepów zaczyna z własnym towarem i dodaje go ręcznie, albo rejestruje się w wybranej hurtowni, skąd importuje produkty do własnego sklepu za pomocą pliku XML.
Gdy taki produkt pojawi się już na sklepie i ktoś go kupi, sprzedawca, czyli Wy, zleca dostawcy, czyli hurtowni bądź producentowi, wysyłkę takiego towaru do klienta końcowego na podstawie złożonego zamówienia w sklepie, to jest właśnie dropshipping. W prostym tłumaczeniu jest to nic innego jak przeniesienie procesu wysyłki towaru na hurtownię lub producenta. Posiadając sklep internetowy, gdzie klienci składają zamówienia, przekazujemy je do dostawcy, który wyśle paczkę z własnego magazynu do klienta końcowego, czyli osoby zamawiającej. Wielką zaletą takiej usługi jest to, że nie musicie płacić wcześniej za towar, który potem macie zamiar sprzedać. Nie musicie nawet go posiadać na swoim magazynie czy na półce sklepowej. Dla odmiany posiadanie sklepu stacjonarnego wiąże się z posiadaniem towaru na półce sklepowej, a więc z dużymi kosztami początkowymi zakupu takiego towaru. W przypadku sklepu internetowego już tak nie jest. Wiele firm boi się zakładania sklepu ze względu na duże koszty początkowe związane z zakupem towaru, który będą mogli potem sprzedać. Dlatego dropshipping jest idealnym rozwiązaniem, bo nie musisz posiadać fizycznie towaru ani gotówki na zakup tego towaru i możesz zamknąć firmę w każdym momencie, nie ponosząc strat. Plusy prowadzenia takiego sklepu internetowego wymieniłem przed chwilą. Co więc z wadami takiej usługi? No właśnie, wiele reklam zachęca firmy do korzystania z dropshippingu, ale niewiele się mówi o minusach takiego systemu. Zależy jak na to patrzeć. Aby wejść we współpracę z wybraną hurtownią, musimy posiadać zarejestrowaną firmę, a więc opłacać co miesiąc składkę ZUS za siebie i za każdego pracownika, która w podstawowej kwocie na dzień dzisiejszy wynosi około 1500 zł i jest zależna od przychodu. Konieczne będzie oczywiście odprowadzanie podatku od sprzedanych produktów. Wysokość podatku określony będzie rodzajem wybranej formy opodatkowania Waszej działalności. Jeśli nie wiecie, jaki rodzaj opodatkowania wybrać dla Waszej firmy, skontaktujcie się najlepiej z Waszą księgową, która doradzi Wam w tym zakresie najlepiej. Kolejnym dużym minusem jest tutaj sytuacja zwrotu towaru przez konsumenta w terminie do 14 dni i tu pojawia się dość duży problem, gdyż zwróćcie uwagę, że towar do klienta wysłany był z hurtowni, a teraz klient zwraca go do Was, czyli Wy zostajecie z towarem, który Wam zwrócił. Hurtownia nie przyjmie paczek od klientów zewnętrznych, tylko od Was. Poza tym hurtownie niechętnie przyjmują zwroty i musicie o tym wiedzieć. Za zwrot takiego towaru hurtownie pobierają najczęściej opłatę, która wynosi 10%, gdy towar jest nieotwierany i 30%, gdy towar był otworzony. Macie na to również ograniczony czas. Koszty zwrotu towaru możecie przenieść na klienta lub brać na siebie. Jeśli będziecie te koszty brać na siebie, to przy kilku droższych zwrotach w miesiącu poniesiecie znaczące straty. Możecie tą opłatę przenieść na klienta, ale wówczas liczcie się z tym, że nie każdy klient zgodzi się na te warunki i po prostu opuści Wasz sklep. Z drugiej jednak strony, świadomy poniesienia kosztów klient, który zdecyduje się na zakup w Waszym sklepie, to klient pewny, który nie ma zamiaru poużywać Waszego towaru i oddać go w terminie 14 dni, jak już się nim nacieszy. Jeśli przeniesiecie koszty zwrotu na klienta, to z jednej strony stracicie część klientów, którzy dowiadując się, że zostaną obciążeni kosztem zwrotu, rezygnują z zakupów. Z drugiej jednak strony zyskacie klientów zdecydowanych, którzy jak już kupią, to nie dokonają zwrotu i uważam to za duży plus w tym momencie. Weźmy oto taki przykład. Ktoś kupi sobie sprzęt grający na swoje urodziny i po tym jak je wyprawi, zwraca sprzęt audio do sklepu, no bo pobawili się, posłuchali muzyczki, więc sprzęt za kilka tysięcy nie jest już im potrzebny. Mało tego, jest przecież używany. Komu go zatem sprzedać? Czasem lepiej jest stracić pewien procent klientów niezdecydowanych, niż ponieść znaczne straty finansowe związane ze zwrotami tych produktów. Przepisy UOKiK, czyli prawa konsumenta, bardzo dobrze regulują te kwestie związane z zakupami w internecie i nie tylko swoje prawo mają tutaj kupujący, ale także i sprzedający i warto te przepisy po prostu znać. Pod filmem zamieszczę odnośnik do regulaminu UOKiK, który świetnie wyjaśnia prawa sprzedawcy i konsumenta oraz to, o czym właśnie powiedziałem przed chwileczką. Przed uruchomieniem sklepu internetowego powinniście stworzyć dokładny regulamin sklepu, który jasno określa zasady kupowania na Waszym sklepie. Wybór produktów, jakie możecie sprzedać, jest duży i tylko od Was zależy, czy będą to rowery, komputery, odzież, czy jeszcze coś innego. Popularne produkty, które się wszędzie powtarzają, ciężej jest sprzedać i także nie ustawicie dużej marży na takie produkty. Najlepiej sprzedają się towary najmniej powielane, czyli takie, których jest najmniej na rynku. Bardzo dobrym pomysłem jest tworzenie własnych wyrobów i sprzedawanie ich we własnym sklepie.
Wówczas macie gwarancję, że będą niepowtarzalne, a to bardzo ważne, bo nie macie wówczas dużej konkurencji. Ja przykładowo pozyskiwałem pewne podzespoły z rozbieranych komputerów, których nie można było normalnie kupić i sprzedawały się one najlepiej. Mam nadzieję, że wyjaśniłem kwestię związaną z tematyką dropshippingu i przekazałem Wam cenne wskazówki, które pomogą Wam podjąć decyzję z otwarciem Waszego sklepu internetowego. Gdybyście mieli do mnie pytania odnośnie tego filmu, chętnie odpowiem. Zachęcam także do pozostawienia łapki w górę oraz subskrybowania kanału. Dzięki wszystkim za obejrzenie tego filmu do końca, trzymajcie się, cześć!